Gdyby moje serce położyć na dłoni, w tym sercu na pierwszym miejscu jest zawsze moja żona. Przed żoną tylko koń. Ktoś mi powiedział, że 40 lat to jest taki wiek, w którym już wszystko możesz i jeszcze wszystko możesz. Zostawcie karate i judo i wszystkie inne sztuki i chodźcie walczyć szablą. Podstawowe zadania statutowe, które nasz klub ma, to przekazywanie tradycji, staropolskiej tradycji orężnej, tradycji zbrojnej kolejnym pokoleniom. Nawet nie zdajemy sobie sprawy w większości wypadków, ile nam zabrano przez wszystkie te różne rodzaje okupacji, przez wszystkie te dziesiątki, nawet wieki okupacji. W ogóle cały sport zaczyna się od walki, bo przecież zaczyna się gdzieś tam w starożytnej Grecji. Po to robiono, żeby nauczyć się wytrzymałości, siły i walki, no, żeby wygrywać na wojnach. No, cały sport gdzieś się z tego wyciągnął. Nawet te gry zespołowe, jakieś tam wszystko jedno, czy kopana piłka, czy inna, które gdzieś tam mają swoje początki w Ameryce, one też się wywodziły właściwie no, z walki w pewnym sensie. No, czego byśmy nie ruszyli? Łucznictwo, rzucenie szczepem, rzut kulą, rzut młotem, jazda konna, to początki są w walce. Może brycz nie jest akurat, no chociaż też można powiedzieć o kalkulacji, o taktyce i o kalkulacji. No wiadomo, że szachy pomagają wygrać bitwy, nie? Więc to jest, wszystko się opiera o walkę, a w tej chwili przenieśliśmy tą bezpośrednią walkę na walkę na arenie, na sport, na walkę bezkrwawą, mówiąc krótko. Po pierwsze to jest jakaś tam przygoda, spotkanie się z ludźmi, odłożenie telefonu, odłożenie smartfona czy komputera, trochę ruchu, jakaś frajda, że coś wychodzi, a jednocześnie poznawanie nowych ludzi, gdzieś tam nowych kumpli. I świadomość, że coś potrafię. No. To, że mam jakąś aktywność pozalekcyjną sprawia, że nie skupiam się tylko na nauce, tylko mogę uczestniczyć w różnych eventach, pokazach, prezentacjach naszego klubu. Pokazujemy się ludziom i to na pewno wpływa na moją pewność siebie. Jestem tym bardzo usatysfakcjonowany, że mogę uprawiać szermierkę w sposób profesjonalny i być może taki, w jaki uprawiano to w historii, gdyż, jak wszyscy wiedzą, Signum Polonicum zajmuje się próbą rekonstrukcji dawnej polskiej sztuki walki. Na pewno jest to zupełnie alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu, rozwijania się fizycznie oraz psychicznie, ponieważ ludzie, z którymi spędzam czas, ćwiczenia, które wykonujemy, kształcą mnie w zupełnie inny sposób, taki, w który szkoła nie potrafi tego zrobić lub nie jest do tego przystosowana. Jest to również spędzanie wolnego czasu już nie na treningu, tylko poza treningiem z ludźmi, którzy mają doświadczenie, z którymi można porozmawiać na różne tematy. Niektórzy sądzą z kolei, że szkoły szermiercze i te szkoły walki były tylko po to, żeby kogoś zabić. To jest największy błąd. Nie uczymy się, żeby zabić. Zabić możemy młotkiem, kamieniem, czymkolwiek. Uczymy się, żeby przeżyć. Czasami konieczne jest zabicie przeciwnika albo wychodzi samo z siebie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, szermierki uczymy się, żeby przeżyć, a nie żeby zabić. To coś więcej niż tylko sztuka walki. Przede wszystkim to świadomość naszego dziedzictwa, czyli naszej tradycji, naszej kultury, strojów narodowych, oręża. To taki moment, gdzie człowiek ma okazję przez chwilę poczuć się tak, jak to było 300 lat temu. No wyobraźcie sobie zwiedzanie Wawelu w strojach XVII-wiecznych, autentycznych, prawda, takich naszych zrobionych pod epokę. Uczestnictwo w obchodach Bitwy Wiedeńskiej, także w zbroi. Widać było duży szacunek i podziw ludzi dla nas, jako dla grupy, która w tym Wiedniu się pojawiła, czy pojawia się rokrocznie w rocznicę bitwy 12 września. Druga kombinacja ćwiczeń. I to jest też takie przełamanie stereotypu, że nie muszę się wcale dogadywać tylko z osobami w moim wieku, ponieważ jest tu przekrój bardzo duży wiekowy, a ja potrafię dogadać się ze wszystkimi. Jest to też bardzo fajny sposób na posiadanie takich dobrych relacji ze swoimi dziećmi. Jestem szczęściarzem, dlatego że i moja córka, teraz 16-latka, oraz syn zaczął chodzić z nami, jak miał 7 lat i absolutnie nie zmuszałem, nie zachęcałem nawet. Także to jest też taki motyw, który pozwala mi być właśnie blisko moich bliskich i te wszystkie imprezy, w których uczestniczymy razem. To jest wartość sama w sobie. Do Signum Polonicum trafiłem tutaj z moim przyjacielem. Chodzę na treningi dlatego, że mogę chodzić z psem i kultywujemy polską sztukę walki
Otrzymuję pełną satysfakcję z tego, że po pierwsze rozwijam swoją tężyznę fizyczną, następnie klub się systematycznie rozrasta. Jako członek zarządu również dbam o to, żeby klub pokazywał się w różnych miejscach. Chcemy po prostu utworzyć pewnego rodzaju społeczność, która będzie zajmowała się polską sztuką walki, krzewieniem wartości, jak na to nie patrzeć, patriotycznych. Satysfakcja z tego, że można ćwiczyć w grupie dawną polską sztukę walki, tak jak najprawdopodobniej kiedyś ćwiczono, jest tutaj przeze mnie wysoko ceniona. Jest to tradycja naszych przodków, coś, z czego na pewno możemy być dumni. Signum Polonicum jest dla mnie całym życiem. Bardzo dużo przyjemność sprawia mi przychodzenie tutaj, patrzenie na moich znajomych, potem mogę ich pobić, to również jest bardzo fajne, bardzo lubię to robić. To zabawa. Zabawa z historią, zabawa z ludźmi, zabawa ze sobą. Podbudowuje pewność siebie, jakby zmierzenie się z przeciwnikiem, gdzie jednak w klubie przeważają mężczyźni więksi i silniejsi, to daje to trochę takie poczucie większej pewności siebie, że wiem, że mogę dać sobie radę. Przede wszystkim to jest dla mnie świetna zabawa. Spotykanie się z ludźmi, od których dużo mogę się nauczyć. Czyli na pewno jest tutaj pewnego rodzaju dyscyplina, pewnego rodzaju wytrwałość. Nie jest to na pewno łatwa dyscyplina. Taka sztuka walki wymaga poświęcenia i oddania przede wszystkim siebie pod rygor treningowy i to taki dosyć ostry, wymagający, jeżeli chodzi o konkretne potem już osiągnięcia. Żeby móc stwierdzić, że umiem coś zrobić i mogę się teraz uczyć kolejnych rzeczy, muszę najpierw bardzo dokładnie poznać podstawy. I do tych podstaw wracamy niezależnie od stopnia. Zaczynamy od ucznia, który jest łatwym stopniem, w zasadzie jest takim zachęcającym i rozpoznającym nas, czy to jest coś dla nas. Każdy kolejny stopień jest trudniejszy, wymaga większego doświadczenia, większego treningu, większych umiejętności. Czelna. Gotów? Gotów. Zaczynamy. Pierś czelna. Pierś czelna. Pierś czelna. Trenować mogą wszyscy. Warunkiem jest to, żeby po prostu dana osoba miłowała ojczyznę, miała zamiłowanie do polskich tradycji, do wartości, które są naszym dziedzictwem. No i oczywiście nie miała nic przeciwko spocić się od czasu do czasu, no bo to jednak jest wysiłek, żeby ciało przymusić do odpowiednich treningów regularnych, ale sądzę, że łącząc te wszystkie cechy, czyli właśnie tą silną podbudowę historyczną, to przygotowanie psychiczne, jak i fizyczne. W życiu każdego mężczyzny są takie dni, że najlepiej jest kogoś uderzyć szablą w głowę. Przypominam, że możecie Państwo dopingować. Mamy 2 Mariuszów. Nie ma opłat za zajęcia. My to przekazujemy jako część naszego dziedzictwa kulturowego. Jest to nasze zbrojne, orężne dziedzictwo i staramy się, żeby ono nie uległo zapomnieniu. W związku z tym nie pobieramy za to opłat. Natomiast cały sprzęt, tak jak husarz kiedyś kupował sobie sam, tak samo i dzisiaj ćwiczący na początku kupuje sobie palca. To jest strój, który może kosztować tyle, ile kosztuje zwykły strój sportowy, czyli buty na niebrudzącej podeszwie, długie spodnie dresowe, koszulka. Prawda? To jest cały koszt, który jest potrzebny. Jeżeli mamy warsztaty czy zgromadzenia, no to każdy opłaci sobie dojazd na te warsztaty, opłatę za salę trzeba uiścić, która jest najczęściej w granicach 20-30 zł od takich dwudniowych warsztatów. No oczywiście potem w miarę ćwiczenia, w miarę zmiany broni te koszty rosną. Szabla już kosztuje kilka tysięcy nawet. Tak samo strój historyczny kosztuje w zależności od tego, kto jak bardzo chce go zrekonstruować od kilkuset złotych do kilkunastu nawet tysięcy, więc to już jest kwestia indywidualna, my tutaj w to nie wnikamy. No i zaczynać można w miarę wcześnie. Jeżeli chodzi o takie pierwsze przymiarki nawet, to zdarzają się i chłopcy, którzy mają już po 10 lat i przychodzą razem ze swoimi ojcami albo mamami ćwiczyć. Natomiast przyjmujemy jako taką granicę, można powiedzieć, samodzielności, gdzie może człowiek młody samodzielnie chodzić na treningi 12 lat. Z wielu rozrzuconych puzli staramy się ułożyć obraz, który wydaje nam się jest najwierniejszym odzwierciedleniem tego, jak rzeczywiście w XVII wieku ta sztuka walki szablą husarską, sztuka walki palcatem, który był takim wstępem do sztuki walki szablą husarską, była praktykowana, jak była przekazywana. Tego nie wiemy i oczywiście nigdy tego nie będziemy wiedzieć, nie mamy wehikułu czasu, natomiast jesteśmy w stanie starać się odtworzyć to najwierniej jak tylko to możemy, kierując się po prostu różnego rodzaju metodami naukowymi, dzisiejszymi osiągnięciami sportowymi, korzystając z biomechaniki sportowej, która w tym momencie w szermierce jest bardzo dokładnie, bardzo ściśle omawiana i staramy się to robić.
Czyli warto jest, żeby młodzież sięgała do literatury. No jak najbardziej, no bez literatury to w zasadzie nie byłoby tej całej rekonstrukcji, no bo co nas pchnęło do rekonstrukcji? Mnie pchnął film Krzyżacy, a wychowałem się na terenach, na których film Krzyżacy był nagrywany. Już byłem na świecie, kiedy ten film nagrywano, stary jestem człowiek. Nawet jeździłem później na koniu, na którym jeździła Jagienka, na tym srokaczu. Miałem przyjemność jeszcze wsiąść na niego w latach późniejszych, już po kręceniu, a jako gówniarze myśmy latali, mając na głowach najczęściej jeszcze pchało się jakąś czapkę zimową pod spód, bo biegaliśmy w tych hełmach z filmu Krzyżacy. Mieliśmy napierśniki, które nam się kończyły na wysokości kolan prawie, nie? Ale tłukliśmy się czym popadło w tych zbrojach, bo okolice Starogardu były zasypane tym dosłownie, tym złomem, który był... Te zbroje były albo z aluminium, albo z pleksy i malowane srebrzanką. No gdzieś w tej literaturze to cały czas to rycerstwo się przewalało, ja nic innego nie czytałem. No potem oczywiście przyszedł Potop, Ogniem i Mieczem, pan Wołodyjowski. No pamiętam, jak się wkurzałem, bo akurat dzisiaj nikt tego nie może zrozumieć. Jak była transmisja z lądowania na Księżycu, misja Apollo w 1969 roku, to akurat puścili 2 pierwsze pilotażowe odcinki pana Wołodyjowskiego. I w pewnym momencie ten pan Wołodyjowski odcinek został przerwany i w telewizji ukazało się lądowanie na Księżycu. Ale byłem taki wściekły, że po cholerę mi ten Księżyc pokazał, jak tu pan Wołodyjowski leci, no. Dla mnie lądowanie na Księżycu to było małe piwo. Pan Wołodyjowski był ważniejszy. Szabla znalazła się w moim życiu, odkąd pamiętam, ponieważ tata za młodu czytał mi Ogniem i Mieczem. Szabla znalazła się w moim życiu poprzez mojego tatę. Mniej więcej tak świadomie od 6 roku życia. W tym wieku dostałem pana Wołodyjowskiego, ilustrowanego fotosami z filmu i zostało mi to przeczytane. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła ta książka. Później miałem szalonego wuja, który był tak biegły w szabli husarskiej, że ciął jabłko, ciąć jabłko i połówkę jeszcze drugi raz ciął coś niedościgłego. Taki wujek wariat, rewelacja, który zaszczepił we mnie taką już naprawdę miłość do białej broni. W zasadzie ta historia z bronią białą u mnie zaczęła się od dziecka, bo jako mało lat interesowałem się bronią białą. Pewnego pięknego dnia pojawił się temat, że taki znajomy do mnie powiedział, no hej, a ty umiesz w ogóle tym machać? No i w końcu stwierdziłem, no kurde, no nie, no. Szabla jest od zawsze ekwiwalentem, jest symbolem polskości, moim zdaniem. Z racji tego, że od zawsze czułem się mocno związany z tym krajem, nie było innej możliwości, po prostu szabla to jest to, co czuję w sercu. Broń biała i generalnie historia szeroko pojęta była w moim życiu obecna od zawsze. W Sawerowie otworzył się klub Signum Polonicum i postanowiliśmy tam pójść, dołączyć do tego klubu, gdyż też interesowaliśmy się dużo historią. Najpierw mój brat chodził, tak sobie trenował, aż w końcu zachęcił mnie do tego, żebym ja też przyszła na treningi, spróbowała, może mi się to spodoba. No i jak przyszłam, tak już zostałam. Bardzo chciałem nauczyć się walki szablą. Uczyłem się tego z książek, podpatrywałem różnych ludzi i dopiero po wielu latach poszukiwań znalazłem klub w mojej okolicy, który tej walki na szable uczył. Signum Polonicum jest moim drugim życiem, obok oczywiście normalnej pracy zawodowej. Jest okazją do realizacji swojej pasji, do uzewnętrzniania i w praktyce okazywania patriotyzmu, do rozpowszechniania wiedzy o polskim dziedzictwie, tradycji, do moim zdaniem polepszania świadomości obywateli naszego narodu, naszego społeczeństwa o właśnie polskim dziedzictwie, żeby nie było tylko o martyrologii, ale również o polskich zwycięstwach, które były bardzo liczne, bardzo chwalebne i właśnie ta pamięć jest niezwykle potrzebna, ponieważ nie da się budować przyszłości bez świadomości przeszłości. Znak Polski, polska sztuka walki, która odnosiła w historii sukcesy, z której możemy być dumni, którą możemy się chwalić. Mimo że nie jest zbyt popularna, no to chyba czas zacząć właśnie propagować naszą własną historię, dumę z dawnych osiągnięć i dążyć do tego, żeby te sukcesy dawne powtórzyć. Forma właśnie takiego patriotyzmu z tym związanego, czyli propagowania polskiej historii, kultury, też jest bardzo ważna. Chce się to robić nie tylko dla siebie, ale żeby pokazywać to na zewnątrz innym osobom. Pamięcią o tym, jaka była Polska kiedyś, nauką historii, ale też pracą nad sobą, ponieważ dzięki temu odkrywam siebie i odkrywam nowe horyzonty. W ogóle Signum Polonicum wprowadziło w moim życiu pewną hierarchię wartości, zasad, wpłynęło na moją percepcję postrzegania życia i nadało cel nie tylko w aspekcie walki, ale też samorozwoju.
No na to wpływa sam trening, ale również obcowanie z innymi członkami Signum. Są to naprawdę barwni ludzie o wielu zainteresowaniach. Od 2012 roku trenuję. Trenuję już 2 lata. Do ćwiczeń motywuje mnie to, żeby przyjść tutaj, spotkać się z grupą znajomych, fajnie, miło spędzić czas, jakaś aktywność sportowa. No i wiadomo, te sztuki walki jednak czasem mogą się przydać też. Jak jestem na treningach, to czuję, że żyję, bo jak można dostać sobie palcatem albo nie, to się od razu docenia to, że się żyje, a jak jest taki monotonia dnia codziennego, to wtedy nie czuję. W Signum Polonicum trenuję od 5 lat. Jest to honor dla mnie, że mogę być w Signum Polonicum od tych 20 lat. Trenuję od 1,5 roku. To się stało po prostu dla mnie taki wyznacznik rzeczywistości. Nie ma, że deszcz pada, że śnieg pada, że ja się źle czuję. Przychodzę na trening i robię. To mnie tak właśnie zakotwicza w rzeczywistości. No wreszcie po osiągnięciu powiedzmy pewnego wieku człowiek stwierdził, no, że chciałby również coś praktycznie, no bo tyle czytał o tych niesamowitych osiągnięciach polskich wojowników, no to chciałby się tego nauczyć. Tam ćwiczę już 16 lat, zacząłem w wieku 18 lat. Instruktorem jestem od 10 lat. To wiąże się ściśle z moim zamiłowaniem do historii, do husarii. Miłość do historii wszczepił we mnie mój tata od powiedzmy najmłodszych lat, licznymi opowieściami. No z czasem oczywiście sam zacząłem poszerzać swoją wiedzę. Czytając, poznając polską historię, no nieodmiennie człowiek musiał poznać husarię. No to tu z miejsca historia skrzydlatych jeźdźców, człowiek zakochał się. No przede wszystkim szukam ciągłego rozwoju. Mamy też wspaniałą paczkę znajomych, przyjaciół, z którymi fajnie nam się trenuje. Dobrze się czasem spotkać i potłuc szablą. Dla spotkania ludzi, fantastyczni ludzie, tak naprawdę to są teraz moi najbliżsi przyjaciele. Generalnie spodobała mi się forma nie tylko łącząca właśnie aktywność fizyczną, ale też bardzo mocny akcent historyczny i trzeci dodatek do Signum, ale może nawet i najważniejszy, czyli propagowanie historii, kultury polskiej i polskiej tradycji. Robię to dla moich potomków, aby też mogli czerpać wzorce z tych niedoścignionych czasów Polski XVII wieku, w których nasi rodacy dzielnie posługiwali się orężem, broniąc naszych terytoriów, naszej Rzeczpospolitej. Padłem jak śliwka w kompot, zakochałem się konkretnie w szabli husarskiej. Zaimponował mi mistrz swoją postawą, podejściem zarówno do tradycji naszej rodzimej polskiej, do patriotyzmu, do polskości jako całości, do reprezentacji tego poza granicami naszego kraju i do sposobu przekazywania, w jaki to robił. No, był to po prostu nauczyciel, którego stwierdziłem, chcę ja wybrać sobie jako nauczyciela, jeżeli tylko się zgodzi. Zgodził się i zacząłem równocześnie oprócz tłumaczenia też ćwiczyć Signum Polonicum, wtedy jako jeszcze kandydat na ucznia. No i tak trwa to już do dzisiaj, ponad 20 lat. Większego doświadczenia z innymi sztukami nie miałem. Jako dzieciak w podstawówce chodziłem chwilę na karate, natomiast zainteresowało mnie to, że mamy swoją własną sztukę, tak? I nie musimy patrzeć na zachód, wschód. Mamy coś swojego, pięknego i z czego możemy być dumni. Ja jako kobieta jestem na pewno odbierana przez osoby z zewnątrz z niemałym szokiem, kiedy widzą mnie w stroju z szablą, ale bardzo lubię przełamywać ten stereotyp i tutaj moją inspiracją jest basienka z pana Włodyjowskiego i pokazuje to, że kobieta też może. Nie jest to nic złego, wręcz jest to wspaniałe, że my możemy też się realizować i odkrywać siebie w takich zainteresowaniach. Od najmłodszych lat interesowałam się sztukami walki. W wieku 6 lat uczestniczyłam w zajęciach judo, potem w zajęciach taekwondo. No ale jakoś nie było mi to po drodze, a teraz trafiłam na szermierkę szablową. I zupełnie inaczej to ukształtowało moją psychikę. Jestem o wiele silniejsza fizycznie, no i oczywiście mentalnie. Bez problemu mogę wyjść ze znajomymi na imprezę i nie czuć się zagrożona z każdej strony, co większość dziewczyn na przykład w moim wieku ma takie lęki. Otóż poszukiwałem klubu, towarzystwa, które będzie zajmowało się sztukami walki, gdyż zawsze chciałem takie trenować, ale chciałem trenować naszą sztukę walki, polską sztukę walki, takiej też szukałem. W 1968 roku na Boże Narodzenie dostałem od rodziców konia na biegunach. Taki wypychany trociniak. Miał rząd, piękne siodło o głowie. Dostałem również szablę. Szablę z czerwoną rączką, pochwie z rabciami
które się już nie zachowały w całości, z piękną, miklowaną głownią. No i oczywiście dosiadałem tego konia, dzierżąc tą szablę w ręku i machałem tą szablą. Mój dziadek, były żołnierz kompanii wrześniowej, żołnierz 3. Pułku Strzelców Konnych, a później KOP-u, czyli naprawdę taki prawdziwy żołnierz. Przyglądał się moim dokonaniem właśnie na tym też koniu. W którymś momencie wstał, podszedł do mnie i poprawił mi nadgarstek. Machałem tą szablą tak we mnie w poprzek, poprawił nadgarstek i mówił: tak, tnij. No to ja już oczywiście poprawiłem ten nadgarstek i cięłem tak, jak być powinno, z góry. Potem dodał, że nogę w strzemieniu oprzyj. No to parłem tą nogę w strzemieniu i na koniec dodał, że tnij jak koń na przednią prawą stąpa. No oczywiście te nogi tam razem były połączone, ale jak koń bujał do przodu, to wtedy wykonywałem cięcie tą szablą. Dziadkowi się to wyraźnie spodobało i taki ukontentowany powiedział: akuratnie. Dzisiaj tego słowa się niemal nie używa, to znaczy dobrze. Tak uczył mnie podstaw robienia szablą. Cóż ze mnie miało wyrosnąć innego, skoro od dziecka nasączali mnie takimi wartościami. To się zaczyna gdzieś tam od prostego patyka i siedzenia na koniu, a potem się kończy naparzankami już takim już całkiem bardziej w pewnym sensie realnymi, oczywiście zachowującymi dużą stopień bezpieczeństwa, ale pozwalającymi gdzieś tam spróbować, jak to było. Nie? Zapraszamy do Signum.